To my, Polacy, w pewnym sensie uczyniliśmy G-klasę luksusowym autem. Tak, serio. Dzięki nam samochód, który miał być konkurentem Tarpana i sprzętem wojskowym, trafił na salony i stał się ikoną statusu. Witamy na kanale YouTube magazynu Classic Auto. Jest jedna rzecz na świecie, która łączy szacha Iranu, Bundeswehrę, rosyjską mafię i Jana Pawła II. I nie jest to kolejna teoria spiskowa o Ali Akczy i tajnych powiązaniach. To historia samochodu, który powstał z myślą o wojnie, wygrał Dakar, woził papieża i do dziś zachował swój kształt, nie zmieniając go przez dekady. To historia Mercedesa klasy G. G-klasa to najbardziej upokorzona konstrukcja motoryzacyjna w historii. Jej życiorys brzmi jak biografia chłopaka, który zaczynał twardo w wojsku, potem wziął się za sport, czyli Dakar, chronił papieża, a skończył jako wykidajło dubajski instagramerek. To też jedyny Mercedes, który nie jest wymieniany przez fanów marki numerami jak W124, W220 czy W140. To zawsze po prostu G-klasa. Ale ona też miała swoje generacje. W460 to pierwsza jej odsłona. Pierwszy Gelandewagen powstał zanim wymyślono słowo lifestyle, a w Dubaju był tylko jeden wieżowiec. Moskwa, kolejny rynek G-klas, przez wiele lat szykowała się wtedy do olimpiady, na której Władysław Kozakiewicz pokazał słynny gest. Coś nieprawdopodobnego. W takiej formie nie widzieliśmy chyba Kozakiewicza. Tak wyglądał wtedy świat. Co ciekawe, to były czasy, kiedy szach Iranu, Mohammad Reza Pahlavi, posiadał około 25% udziału w Mercedesie. Jego inwestycje miały kluczowe znaczenie dla stabilności finansowej Daimler-Benz, a także zaowocowały właśnie powstaniem klasy G. Podobno auto powstało z inicjatywy szacha jako pojazd dla irańskiej armii, który zamówił podobno 20 000 sztuk. Ten sam szach, który odwiedził Berlin w 1978 roku, wywołując zamieszki, które napędziły działalność zachodnio-niemieckiej frakcji Czerwonej Armii, czyli RAF. Szach, zanim odebrał swoje gelendy, stracił władzę i nigdy ich nie dostarczono. W460 ze swoim perskim DNA zaczęło żywot na deskach kreślarskich w 1972 roku. Auto powstało we współpracy z austriackim Steyr-Puch, dziś Magna Steyr, gdzie G-klasa jest nieprzerwanie produkowana w Gracu od 1979 roku. Jeśli jeździsz G-klasą i mówisz, że jeździsz niemieckim samochodem, to jesteś w błędzie. Jeździsz wozem irańsko-austriackim. Auto powstało na irańskie pustynie, stąd postanowiono wykorzystać jego wytrzymałość na rajdzie Dakar. Wtedy oczywiście jeszcze Paryż-Dakar. Może auto było ciężkie, ale pancerne. Za kierownicą usiadł Jackie X. Belg, który miał, krótkie, ale doświadczenie w F1, ale potężne w Le Mans. Był wielokrotnym zwycięzcą Le Mans, a w Dakarze liczy się mocna głowa. X nie ukończył pierwszego Dakaru, ale w drugim już wygrał, stając się pierwszym kierowcą F1, który wygrał Dakar. To były piękne, romantyczne czasy rajdu, gdzie testowano technologie wojskowe. Mercedes pozazdrościł Volkswagenowi zwycięstwa Iltisa w 1980 roku, co pośrednio wpłynęło na rozwój Quattro w Audi. Na rajdzie Paryż-Dakar Mercedes G280 prowadzony przez Jackiego Xa przetrwało burzę piaskową, która wycięła 40 konkurentów. Ta sytuacja zapewniła Mercedesowi zwycięstwo w generalce. W pierwszej odsłonie Mercedes W460 występowało jako dwudrzwiowy kabriolet, dwudrzwiowy wagon i pięciodrzwiowe długie nadwozie. Skoro deal z Iranem się wysypał, pierwsze auta pojechały do armii argentyńskiej, która wykorzystała je w wojnie o Falklandy w kwietniu 1982 roku, rok po wprowadzeniu G-klas do armii argentyńskiej. A teraz ważny fakt. To my, Polacy, byliśmy prekursorami flexowania się w białej G-klasie z białym wnętrzem wokół placu. Do tej pory wszyscy używali auta do konfliktów zbrojnych, sportu albo ciężkiej pracy.
Jan Paweł II, nasz papież, jako pierwszy zaczął jeździć G-klasą po mieście tak, żeby wszyscy go widzieli. Nasz papież, jedyny słuszny papież, korzystał z kilku G-klas, które były pancerne, białe i ze złotymi klamkami. To był rok 1980. W 1982 roku auto zostało sprezentowane Ojcu Świętemu. Podczas pielgrzymki do Austrii na samochodzie oczywiście było logo Puch, przypominające o austriackich korzeniach G-klasy. Tak, to my Polacy wyznaczyliśmy przyszły kierunek G-klasy, zanim to było modne. Po Janie Pawle, który korzystał z W460, gelendami jako Papa Mobile jeździli również Benedykt XVI i papież Franciszek. Ten ostatni po korzystaniu z G500 przesiadł się do elektryka, czyli do generacji W465. Wersja elektryczna ma przeznaczenie do spokojnego cruisingu po mieście bez ciśnienia i martwienia się o zasięg. Po pierwszej generacji wprowadzono W461, wciąż ulubione auto służb wojska i policji. W463 to była pierwsza G-klasa, którą można było nazwać luksusową. To od tej generacji wszystko się zaczęło. Mercedes został wprowadzony na rynek amerykański w 2001 roku. Ameryka czekała 22 lata i od razu dostali V8. Nie było szans na 280 ani diesle, od razu moc i status. W W463 to też oficjalny debiut AMG w G-klasie. Historia AMG w G-klasie zaczyna się znacznie wcześniej niż większość ludzi zakłada. Pod koniec lat 70. AMG było niewielką, niezależną firmą tuningową specjalizującą się w sportowych sedanach i autach wyścigowych Mercedes-Benz. Kiedy w 1979 roku pojawiło się W460, AMG postanowiło sprawdzić, czy da się połączyć surowy charakter gelendy z osiągami. Tak powstała jedna z pierwszych wersji 280 GE AMG. Samochód bazował na 6-cylindrowym silniku 2,8 litra, którego moc wzrosła ze 156 koni do około 180 koni mechanicznych. Niewiele, ale wciąż znaczące. Jeszcze ciekawsza była historia limitowanej 280 GE 5.6 Sport na zamówienie właśnie szacha Iranu. AMG zamontowało duży wolnossący V8 o pojemności około 5,5 litra, generujący 240 koni mechanicznych i 336 Nm momentu. Powstały prawdopodobnie tylko 2 egzemplarze. To pokazało, że konstrukcja G-klasy może przyjąć znacznie większe jednostki niż pierwotnie zakładano. Pod koniec lat 80. Mercedes dostrzegł, że G-klasa ma potencjał wykraczający poza wojsko. Oddzielono wersje wojskowe od cywilnych, które stopniowo ewoluowały w luksusowe SUV-y. AMG coraz częściej uczestniczyło w tym procesie, choć wciąż formalnie pozostawało niezależną firmą. Jednym z pierwszych projektów było 500 GE 6.0 AMG. Rozwiercony silnik V8 do 6 litrów, czyli ponad 320 koni i 387 Nm momentu obrotowego. Powstało tylko kilkanaście egzemplarzy, a silnik był blisko spokrewniony z legendarnym Hammerem, czyli W124. W latach 90. i 2000 powstały modele G36 AMG i limitowana G43 AMG z 4,3 litrowym silnikiem V8 na rynek japoński. W 2002 roku pojawił się G55 AMG, wolnosący 5,4 litrowy V8, 349 koni mechanicznych i 387 Nm momentu. Ale to nie był koniec. Wkrótce pojawiła się wersja z kompresorem, z mechaniczną sprężarką, czyli 469 koni. To był hit i potwierdzenie, że G-klasa może być luksusowa i ekstremalnie mocna. W 2012 roku pojawił się G63 AMG z 5,5-litrowym biturbo V8, 544 konie, 560 momentu. Następnie ekstremalne G65 z V12 biturbo, 621 koni i ponad 700 N momentu. W drugiej dekadzie XXI wieku AMG tworzyło projekty pokazowe. G63 AMG 6x6 z 3 osiami i portalowymi mostami oraz 4x4 kwadrat z ogromnym prześwitem. Dziś G-klasa elektryczna wraca do pierwotnego ducha. Spokojny cruising po mieście bez stresu, ale z charakterem.
Historia G-klasy pokazuje, jak samochód, który powstał dla armii i pustyni, stał się ikoną luksusu i ekstremalnej mocy, łącząc wojnę, sport, religię i show. G-klasa to samochód, który powstał z inicjatywy muzułmanina. W wersji luksusowej został rozpowszechniony przez katolickiego papieża i właśnie to połączenie stworzyło na całym świecie kolejną, nową grupę fanatycznych wyznawców ołtarza na kołach. Jeżeli chcesz prenumerować magazyn Classic Auto, zapraszamy na stronę www.classicautomag.pl/sklep. Link znajduje się w opisie tego odcinka.